Dzień dobry moi drodzy. Dzisiaj nie jesteśmy w lesie. Dzisiaj zabrałam Was na wycieczkę tu, na te przestrzenie takie otwarte, żeby też pokazać Wam, że te przestrzenie otwarte trzeba mieć też w głowie, bo wiecie co się stało? Pod tym moim filmem o dietach, który zrobiłam, było szereg komentarzy takich, że zaczęła się wojna niemalże zwolenników diety ketogenicznej z frutarianami i innymi. Wy tego nie widzicie, bo ja chyba z 15 osób zablokowałam. Część komentarzy też usunęłam. No ludzie, to nie jest ten kanał. Tutaj się nie obrażamy. Tam były obrażanie, życzenia najgorszego, co tylko może być. Ja po prostu tak oczy otwierałam, co tu się dzieje. Ale wiecie, co się mogło zdarzyć? Mogło być tak, że jak o ziołach robię filmy, no to jesteście wy i ci, którzy się fitoterapią interesują. A jak zrobiłam o diecie, to się nowi jakby widzowie, nowi ludzie zainteresowali tym filmem i ci ludzie zaczęli właśnie w ten sposób tutaj taką retorykę uprawiać. Tu nie ma miejsca dla takiej retoryki. Jeżeli komuś się wydaje, że to przejdzie, to nie przejdzie. Już ja nad tym bacznie pieczę trzymam. A dzisiaj się ubrałam właśnie, żeby było optymistycznie. No przecież życie jest takie piękne, ale krótkie. Korzystajmy z niego, nie siejmy złej energii, bo ta energia do Was wraca. Ludzie, czy Wy tego nie rozumiecie? Nawet ostatnio oglądałam taki i podcast, i potem programy dotyczące ojca, jak on się nazywa, ten taki już nieżyjący, ale najbardziej znany na świecie włoski egzorcysta. I tam jest też napisane, że jeżeli wysyłamy przez klątwę, przez złożyczenie na kogoś złego, ale ta osoba się oprze swoją prawością, z pomocą innych i tak dalej, to ta klątwa wraca, to złorzeczenie wraca do tego, kto ją wysłał i to jeszcze ze zdwojoną energią albo i z potrojoną. Więc uważajcie na to. To jest ta karma, która wraca i to wszystko, ale to wszystko to jest ta sama rzecz. Nie życzcie nikomu źle. Nie wysyłajcie hejtu i złej energii, bo to wszystko do Was wróci. Będziecie chorować, będziecie się źle czuć. Naprawdę, ja Wam tego nie życzę, bo ja tutaj jestem po to, żeby Wam pomagać. Ale nie możecie tak działać, ludzie, kochani. No więc ja się ubrałam dzisiaj na żółto, kwiatkowo, optymistycznie, żeby było fajnie. I zapraszam Was do filmu, bo dzisiaj mam ciekawy temat. Może Was coś zainteresuje też. No. Bo dzisiaj, moi mili, chciałam się pochylić nad takim tematem jak blue zones tak zwane, czyli te niebieskie strefy. Czyli strefy, w których są grupy ludzi, plemiona, no jakieś tam społeczności, które żyją o wiele dłużej niż wszyscy inni ludzie na świecie. I postanowiłam przyjrzeć się, jakie czynniki wpływają na tę długowieczność. I tam nie będzie tylko dieta, ale będzie też aktywność fizyczna, czyli te spacery, które między innymi ja tutaj z Wami uprawiam. Będą relacje międzyludzkie, to też wpływa na długość życia. No kochani, tak naprawdę jest. Więc wszystko to Wam za chwilę opowiem. No to zaczynamy, dlatego że zobaczcie, te empiryczne przesłanki, czyli nie teoria, tylko praktyka. I to długoletnia praktyka, bo jak powiedziałam, niektóre diety są dietami młodymi, w sensie takim, że mają 10-15 lat i nie wiemy, jak one będą w całości jeszcze rzutować na organizm człowieka. To, że ktoś mówi, że teraz się czuje dobrze, może za 20-30 lat nie będzie się czuł dobrze, tak? To, że się poczuł lepiej, to może dlatego, że miał silny organizm, a gdzieś niektóra dieta, czy oczyszczenie, czy właśnie dostarczenie czegoś innemu mu na chwilę ten organizm zintensyfikowało i podbudowało. Dolarek! Dolar! Chodź no tutaj! Czekajcie. To jest dla dolarka nowy teren. On tutaj często nie wychodzi na spacer. Więc on ma tutaj tyle atrakcji, że nie może się powstrzymać,
Co chwilę coś mu nowego pachnie. Chodź tutaj do mnie. Dalej. I tutaj pójdziesz ze mną, a nie wiadomo gdzie. Bo ja nie nagram filmu i wtedy wszystkie ziółka będą mówiły, że dolarek już nie jest taki fajny, bo przeszkadza. Tu chodź ze mną. No tak, właśnie tu będziesz miał iść ze mną. No dobra, to wracamy do tematu. I najpierw chciałam Wam powiedzieć o takiej grupie ludzi. To są 2 plemiona, które żyją w północnym Pakistanie. To jest Dolina Hunza. Nie pamiętam już nazw tych plemion, ale czytałam. One nie wchodzą do tych 5 Blue Zones, czyli w tych 5 niebieskich stref, ale o nich się głośno zrobiło w latach 70. czy 80., jak National Geographic właśnie się tym ludziom zaczął przypatrywać, że oni żyją, to są Himalaje oczywiście, że oni żyją nadspodziewanie długo. Potem oczywiście zaczęło się obalanie, że to nie tak, że śmak, że nie 140 lat, ale to było na pewno, bez powodu oni tego nie zrobili. I to jest na pewno taka grupa ludzi, którzy mogą się wylegitymować ponad przeciętnym okresem życia. A dlaczego? Dlatego, że albo może nie dlatego, że tylko z jakiego powodu właśnie oni tak długo żyją. I ta dieta ich wcale nie opiera się tylko na jakichś restrykcyjnych produktach, jedzeniu tylko tego albo czegoś innego nie jedzeniu, bo oni jedli zioła, oni jedli ziarno, jedli proso, jęczmień, pszenicę, taki dobry chleb, jedli rośliny w ogóle strączkowe, tak, które też są bardzo odżywcze. Pili wodę, nie taką byle jaką, tylko ze stopionego lodowca, która nawet była podobno taka szaro-brunatna trochę, ale dlatego, że miała dużo tych związków mineralnych w sobie. I przede wszystkim jedli morele pod każdą postacią, czyli i suszone, i pestki, i świeże. I te morele, jak wiecie, mają pestki, a w pestkach jest co? Amygdalina. O amygdalinie i tych właściwościach przeciwnowotworowych zrobiłam już film nie jeden na tym kanale. Tłumaczyłam, jak to działa, dlaczego się nie powinniśmy bać na przykład robienia nalewki wiśniowej na pestkach. No a tutaj jest jakby przykład tego, że to się sprawdza. Oprócz tego, i jedli mało mięsa, kochani, sporadycznie albo bardzo mało. Zobaczycie, że to jest jakaś taka ciekawa przesłanka w ogóle w tych różnych innych grupach, ale no to do tego jeszcze dojdziemy. Jak wyglądał ich dzień codzienny? To była duża aktywność fizyczna, chodzenie, praca. No wiecie, w Himalajach to jednak się trzeba nachodzić, żeby gdziekolwiek dojść, nie? Więc tutaj też ten wysiłek nie był bez znaczenia. A poza tym mieli takie silne więzi społeczne. I to jest bardzo, bardzo ważne. I zobaczycie, że wszystkie inne grupy, bo powiem to już teraz, żeby potem nie powtarzać się. Tamte życie rodzinne, duże społeczności, życie właśnie w grupie, wzajemne relacje, to jest coś, co trzyma człowieka przy życiu. Samotnie człowiek przez życie nie przejdzie tak długo. Musi mieć drugą duszę, drugiego człowieka koło siebie, albo jednego, drugiego, 5, 10, 15, żeby dobrze żyć. No oprócz tego oczywiście w Himalajach czyste powietrze, brak przemysłu, tak? No to są wszystko istotne czynniki, ale zobaczcie, jak ta dieta ich wyglądała. Mało mięsa, rośliny strączkowe, nasiona, ziarna, no i te morele. Tak, oczywiście, jak mówię, tam podważają, że nie potwierdzono demograficznie, ale w każdej takiej przesłance jest część prawdy, a ci ludzie w Himalajach żyją długo, no i tutaj jakby to nie ma co się zastanawiać, bo wiadomo, że tak jest nie od dziś. Mnisi, pamiętacie eliksir tybetański, jak Wam przedstawiłam? Pewnie ten eliksir też sobie robili z czosnku i nalewkę czosnkową taką i żyli długo. No i tak było. A teraz powiem Wam już o tych konkretnych 5 przykładach pludząc. Pierwszą grupą jest społeczność żyjąca na wyspie Okinawa w Japonii. Na pewno słyszeliście, że ci ludzie bardzo, bardzo długo żyją.
A teraz powiem wam, co jedzą. Jedzą warzywa korzeniowe, głównie tam chyba bataty są spożywane. Jedzą tofu, jedzą soję, taką oczywiście niemodyfikowaną genetycznie, tak, ale tę pełnowartościową soję. Jedzą i sfermentowaną bardzo często, więc to jest ta fermentacja tutaj też jest istotnym czynnikiem. Jedzą zioła. Bardzo dużo ziół, dlatego że możecie sobie powiedzieć, a w górach to czyste powietrze. Tutaj jest klimat wyspiarski, ale tych ziół, warzyw, owoców, ryb jest bardzo, bardzo duży dostęp i łatwość pozyskiwania właśnie świeżych składników. I te ryby też jadali często. Mało mięsa. Mięsa mało. I taką ważną zasadą u nich to było najadanie się niedosyta, czy jest. Do 80% sytości. To była taka zasada. No, poza tym te silne więzi, o których już mówiłam. I tam na tej wyspie, co ciekawe, jest odsetek jakby najwięcej kobiet, bo czasami będzie mężczyzn, ale tutaj najwięcej kobiet dożywających 100 lat. Oczywiście teraz jak weszły te zachodnie wszelkie przesłanki i jedzenie też, no to Okinawa nie jest gdzieś tam pod kamieniem albo odcięta od cywilizacji. Tam się też zaczęły inaczej te osoby odżywiać, no i trochę się to zmieniło, ale to ten pierwotny sposób życia i pierwotny sposób odżywiania właśnie tak wyglądały i dlatego ci ludzie żyli tam tak długo. No i dalej mamy Sardynię, Barbagia, Włochy. Tu znowu jest najwięcej stulatków wśród mężczyzn. Tak, tam były kobiety, tutaj jest wśród mężczyzn. A jak ci ludzie się odżywiają? No odżywiają się chlebem żytnim dobrej jakości, również rośliny strączkowe, dlatego zrobię wam ten film o zupie z soczewicy, bo to jest bardzo pożywna zupa i bardzo dobra dla naszego zdrowia. Oliwa oczywiście dobrej jakości, wino, owczy ser, który tam się z owczego mleka, który tam jest bardzo popularny i znowu nie tak dużo mięsa, ale za to ryby. Tam było rolnictwo, pasterstwo się rozwijało, więc dlatego ci ludzie... Aha, jeszcze chciałam powiedzieć, że mój syn nawet mi podesłał link, bo National Geographic dotarło do takich opracowań, że człowiek pierwotny żywił się głównie mięsem, tak? Bo to są znowu te argumenty takie, że ludzie mówią, nasz układ nie jest przystosowany do tego, żeby się żywić roślinami, że mięsem człowiek pierwotny. No tak, ale od człowieka pierwotnego do teraz minęło jednak parę chwil i nasz organizm się adaptuje do różnych rzeczy, między innymi do tego. A dlaczego oni jedli mięso? Bo oni co chwilę oni nie mogli hodować nic, bo to były plemiona, które cały czas były w ruchu, tak? No więc gdzie oni mieli cokolwiek posiać, albo gdziekolwiek mieli czekać, aż im się aż nastąpi zbiór czegoś i coś wyrośnie. No nie, oni szli, po drodze natrafiali na zwierzęta i te zwierzęta polowali i te zwierzęta gdzieś ze sobą czy suszyli potem to mięso i ciągnęli to za sobą, czy się właśnie najadali, a potem przez wiele dni nie jedli. Ziółka też jadali na pewno gdzieś po drodze. Ale przede wszystkim to było to mięso, ale to było zupełnie z innych przyczyn, tak? No potem jak już osiedli, to zaczęli produkować taką roślinną żywność. No i też no nie ukrywajmy, że na tym samym mięsie to oni długo nie ciągnęli pewnie. No nie żyli po nie wiadomo ile 10 lat, nie? No to też trzeba brać pod uwagę. No dobrze, ale jesteśmy przy tej Sardynii. I tam co było? I tam oczywiście to są góry, ale i świeże powietrze, ale też oni mieli przez wiele czasu, przez długie lata mały dostęp do takiej przetworzonej żywności. Ta przetworzona żywność też nie jest dla nas dobra, więc musicie na to zwrócić uwagę. Sięgajmy jak najrzadziej po nią. No i tam chłopaki żyją długo, no ponad 100 lat. A propos tego wina, to mówiłam wam, że wino ma resveratrol, jest dobry dla chorób układu krążenia. I tam niektórzy mówią, a to lepiej jeść winogrona. No właśnie i to jest ta retoryka, jak ktoś mówi, a nie wie o czym. To ten resveratrol jest
no krótko mówiąc, bo nie będę się tutaj w to wdrażać, też robiłam wytłumaczenie tego. Postać po prostu ta najbardziej dla nas korzystna i przyswajalna następuje w procesie fermentacji, czyli w procesie produkcji wina i wtedy ten resveratrol jest najbardziej cenny, wcale nie w tych owocach. Oczywiście też można jeść winogron, ale nie. A na potwierdzenie tego, że picie wina, medytacja, dużo snu, kontemplacja, tak, rozmowy o sensie życia, no to gdzie my coś tak mamy? Wśród filozofów greckich, więc i Grecja musiała się tutaj znaleźć. I jest Grecja, Ikaria i w tej Ikarii również żyli ludzie i tutaj odnotowano bardzo niską zachorowalność na demencję i na choroby serca, czyli to wino na serce, a to rozważanie takie o życiu i cały czas używanie mózgu też nie jest bez znaczenia dla funkcjonowania mózgu przez długie lata. I co oni jedli? Oni jedli dziko rosnące zioła, znowu jedli strączki, tak, rośliny strączkowe. No, Grecja to oliwa, wiadomo, że tam jest super jakości oliwa. Niewiele mięsa i mało cukru. Czyli ten cukier to jest w ogóle niewskazany, tak? To już wiecie, nie muszę Wam o tym mówić, że cukier to jest, no naprawdę jest ta biała śmierć, więc tutaj cukier nie jest. Zresztą żadne z tych grup ludzi, o których mówiłam, po cukier zbyt często nie sięgało. No a Grecy, no jak to Grecy? Siedzieli, dumali, wymyślali koncepty na życie i na życie po życiu, tak? Jak to Grecy. Więc ta Ikaria też jest miejscem, w którym się długo żyło. A następnym miejscem jest co? Następnym miejscem jest Nikoja, Kostaryka. I tam jest najwięcej stulatków wśród mężczyzn w Ameryce Środkowej. A jak oni się odżywiali? Oni oczywiście żyli też w naturalnym środowisku, gdzie był dostęp do takiej czystej wody, którą mieli, bo woda też jest bardzo, bardzo ważna. Życie rodzinne, no wiecie, jak to w tych krajach Ameryki Środkowej, tam są duże rodziny, tam nawet celem życia było, czyli tak zwany plan de vida, to było właśnie życie rodzinne w dużej społeczności, 3-pokoleniowe rodziny i to jest ważne. Ale co oni robili? Prowadzili prosty tryb życia, chodzili, trochę pracowali fizycznie, ale przede wszystkim zdrowo się odżywiali. I jak się odżywiali? Już Wam mówię. Znowu rośliny strączkowe, między innymi dużo fasoli. Też robili sobie, podstawą żywienia była taka tortilla z kukurydzy, nie? To już jakby nie strączkowe, ale kukurydza też. Jedli ryż, jedli owoce tropikalne, jedli warzywa korzeniowe. Znowu mało mięsa, tak? Pewnie więcej tam było też ryb, no bo to takie Ameryka Środkowa, to tam jest większy dostęp do właśnie tych wszystkich ryb i owoców morza i to też jedli, więc widzicie. Więc widzicie, znowu zbilansowane, tak? Nie mówię, że w ogóle wykluczone, nie mówię, że jednokierunkowo, ale też nie mówię, że taka restrykcyjna dieta, która eliminuje coś. We wszystkim musi być jakiś bilans i równowaga. I ostatnie miejsce, o które byście może nie podejrzewali, to jest Ameryka. Dlatego, że w Ameryce ludzie się jednak bardzo niezdrowo odżywiają. A takie miejsce jest, w którym ludzie żyją dłużej niż przeciętnie o 7-10 lat dłużej niż średnia amerykańskiego społeczeństwa. I gdzie to jest? No tutaj to jest Loma Linda w Kalifornii. I to nie jest jakaś nacja konkretna, tylko to jest taka wspólnota religijna adwentystów. Ale oni mają określone zasady. Mają przede wszystkim dużą świadomość zdrowotną i oni wprawdzie nie jedzą mięsa. To jest grupa, która nie je mięsa, ale nie jest ani weganami, ani frutarianami, ani witarianami. Jest po prostu wegetarianami, która je orzechy, rośliny strączkowe, dużo warzyw, tak?
Nie wiem, czy ryby, muszę jeszcze to dokładnie sprawdzić, ale być może, że wegetarianie czasami sięgają po ryby, więc te ryby mogły się znaleźć. Na pewno nie jest nie ma mięsa takiego, no, w sensie od zwierzęcego, w sensie z ssaków, tak? Tego nie jedzą. A poza tym nie piją alkoholu. No oczywiście, wiecie, tu znowu dochodzimy do tego, że nalewki alkoholowe, no że nie demonizujmy 5 ml nalewki ziołowej, tak? Tylko nie piją w takim sensie, jak to sobie lubią Amerykanie, albo no daleko nie szukać, popić, no tak wygląda ich dieta. Także widzicie sami, że te 5 punktów, gdzie stwierdzona jest najdłuższy czas życia, najdłuższa liczba przeżywanych lat, no ci ludzie się, żeby nie być gołosłownym, to wam tutaj wszystko podałam. Odżywiają się tak, a nie inaczej. Więc warto na to zwrócić uwagę, tym bardziej, że ci ludzie żyją tam od pokoleń. Tak? Jak powiedziałam, te diety wszystkie, które tutaj przyszły, to są młode diety. No ile one mają lat? A tam jednak przez dziesiątki lat obserwuje się te zjawiska. Więc żeby się autorytatywnie wypowiadać na temat tych restrykcyjnych diet, to poczekajmy jeszcze chwilę, bo najlepszy dowód, że część z was mówi, że na przykład tej nie może albo tej, bo się źle czuje. To jest to o tych zagrożeniach, o których ja mówiłam. Ja znowu nie mówię, że wszystkim to będzie szkodzić. Jedni mogą się poczuć dobrze, niech każdy robi to, co chce. Tylko tak jak wam mówiłam, w tych wszystkich programach, czy w tych ludziach, którzy promują diety, oni mówią tylko o tych dobrych stronach. Ja nie słyszałam, żeby ktoś powiedział, ale uważajcie, 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 uważajcie. Więc ja się staram wam mówić, uważajcie. Żebyście po prostu byli zdrowi. Ale najważniejszą rzeczą jest słuchanie własnego organizmu. Pamiętajcie o tym. No, zima to jest taka, jak śnieg mocno wszystko przykryje, to jest malownicza. Jak trochę odkryje te pola tutaj, to leci zwierz. To jest trochę smutniej, no bo tak szaro, ale czy u nas nie jest pięknie w tej naszej Wielkopolsce? Proszę, tam pozbierane, tu pozbierane, wszystko przygotowane już na okres odpoczynku. O, tutaj mamy tak, tutaj mamy taki stawek mały. No jak tu wszystko rośnie, jest duże, te rośliny sięgają po pas, a tu z tej strony była w tym roku kukurydza, więc w ogóle była ściana. No to inaczej wygląda. No ale my z Dolarkiem nas to nie przeraża. A nie, w tę stronę idziemy jeszcze. No dobra, słuchajcie. No to co, poczekajcie, wracam do was. Także pamiętajcie, kochani, nie złoście się, nie zrzymajcie, nie obrażajcie. Po prostu słuchajcie wszystkiego z otwartym umysłem i z otwartym sercem. I przede wszystkim, powtarzam jeszcze raz, słuchajcie swojego organizmu, bo ten nasz organizm nam najlepiej powie. Jakie jest moje szczęście, jak ja słyszę, że moi studenci gdzieś tam z drugiej, nie bezpośrednio, bo bym powiedziała, że chcą się pewnie podchlebić, ale z drugiej ręki gdzieś słyszę, że robią to, o czym ja im mówię, że stają rano przed półeczką z ziołami, które mają, zamykają oczy albo patrzą na słoiczki i mówią, które ziółko się dzisiaj do mnie uśmiecha, którego ja dzisiaj potrzebuję. I ja czasami sięgam ręką po zioło zupełnie bezwiednie. Mówię, a dlaczego ja dzisiaj to wybrałam? A dlaczego to? Intuicja, własny organizm. I to jest najważniejsze. Jeżeli czujecie, chodź Dolar, bo wpadniesz do stawku. Jeżeli czujecie, że coś wam służy, no to próbujcie. Jeżeli nie służy, to nie zmuszajcie się tylko dlatego, że ktoś wam powiedział, że to jest dla was dobre. Natura was nie oszuka. Słuchajcie własnego organizmu. Powtarzam wam. No dobra. To mam nadzieję, że wyrażam się w miarę jasno, że wiecie, jakie są moje intencje. Ja nie chcę nikogo ani do niczego zmuszać, ani odwodzić. Wy nie musicie mnie atakować. Bo w sumie to mi jest... No co, jak ja was mogę do czegokolwiek zmusić? Mam was do kaloryfera
przyśrubować i nie wiem co. No, jest mi wszystko jedno w zasadzie, co zrobi ten albo inny człowiek. No tak? No bo ja niektórych w ogóle nie znam. W tym sensie wszystko jedno, że no nie będzie mi to snu z powiek spędzać, ale robię wszystko, żeby jakieś wiadomości, całą swoją wiedzę, którą mam tutaj na kanale przelać i się z Wami nią podzielić. I w tym sensie mi zależy, bo ja bym mogła sobie włączyć audiobook na słuchawkach i przejść sobie na spacer z dolarem przez pole. Ja nie muszę się przygotowywać do każdego filmu, a potem, żeby mi ręka marzła, ale z radością mi marznie ta ręka, nagrywając dla Was filmy. Potem je obrabiać. Przecież ja to wszystko wiem. Ja wiem. A jak Wam powiedziałam, kanały fitoterapeutyczne to są kanały niszowe. Tutaj nie ma tak, że ja mam z czegokolwiek jakiś interes. Bo ja mam 400 zł, nawet nie czasami, bo jest pułap 300 zł. Jak jest poniżej 300 zł, to monetyzacji nie ma. A jak nie publikuję filmów, to nawet nie mam tych 300 zł. No to robię dla interesu? No więc sobie pomyślcie. Jak są oczywiście jacyś kulinarne, czy tam kanały, które mają po 2 miliony odsłon, to one mają jakieś sensowne pieniądze z monetyzacji, ale no niech ktoś mi tam kiedyś napisał, że właśnie zależy mi na pieniądzach z YouTube'a, czy coś tam. No jakich pieniądzach? No na jakich pieniądzach? Przecież robiłam Wam kiedyś screeny. No pewnie, że to jest na 2 litry spirytusu do ziółek to będzie, ale 300, 400, 500 czy nawet 1000 zł to nie są żadne pieniądze w dzisiejszych czasach. No umówmy się, nie? A pracy dużo. No więc tyle chciałam powiedzieć i teraz już z dolarkiem Was żegnamy. Pijcie ziółka, trzymajcie się zdrowo, bądźcie szczęśliwi. Pa!